Siły obronne Izraela pokazują, że rozmiar nie ma znaczenia. Cześć, tu Agata z kanału Izraelia. Dla tych, co tęsknili za odcinkami o militariach, to dzisiaj jest specjalnie dla Was. Oczywiście zapraszam tych, co nie oglądali, na wcześniejsze odcinki o tym, czy w Izraelu jest bezpiecznie oraz o służbie wojskowej w Izraelu. I niestety to były jedne z pierwszych odcinków, więc kręciłam je jeszcze bez mikrofonu, ale dźwięk uważam, że nie jest aż taki zły, można obejrzeć, a content, zawartość jest bardzo ciekawa. Dzisiaj powiemy nie tylko o broni, bo oczywiście broń na pewno ma duże znaczenie w tym, dlaczego izraelskie siły obronne są tak silne, tak mocne, ale opowiem też o takich pewnych sprawach merytorycznych, czyli co oprócz broni czyni IDF, czyli izraelskie siły obronne, jednymi z najlepszych na świecie. Oczywiście izraelskie siły obronne nie są największe. Izrael jest bardzo małym krajem, ale jest bardzo efektywnym krajem. Siły obronne Izraela są bardzo efektywne. I jak to jest, że tak mały kraj wygrywa wojny nieraz z 10-krotnie większymi przeciwnikami? Przykłady to jest wojna 6-dniowa, podczas której Izrael walczył z koalicją Egiptu, Jordanii i Syrii. I liczba mieszkańców razem, totalnie w tych trzech krajach to 130 milionów, podczas gdy w Izraelu tylko 9. Koalicja wysłała ponad 250 000 żołnierzy podczas wojny 6-dniowej. Izrael miał tylko połowę tego, a mimo to zdołał zwyciężyć. Tak samo było z wojną w Jom Kippur, kiedy w święto Jom Kippur Izrael został zaatakowany przez Egipt i Syrię. Pomimo dużych strat Izrael zdołał odciąć trzecią armię egipską, trafiając w przerwę pomiędzy dwoma armiami i zmuszając tym samym Egipt do zawieszenia broni. Wielu z Was mogłoby powiedzieć, że pewnie sukces Izraelczyków tkwi tutaj we wsparciu od USA. Natomiast tak i nie. Oczywiście to nie jest bez znaczenia, natomiast po pierwsze ta współpraca nie jest jednostronna. Czyli Izraelczycy także pomagają Amerykanom, przechowują, konstruują dla nich broń. Mało tego, niejednokrotnie szkolą amerykańskich żołnierzy. To Izraelczycy właśnie bardzo często ich szkolą, a nie odwrotnie. Poza tym na przykład Arabia Saudyjska, która też ma armię bardzo silną, bardzo nowoczesną, wspieraną przez USA, nie jest nawet w połowie tak efektywna jak armia izraelska. Więc jak widzimy, wsparcie od USA nie jest tutaj odpowiedzią. Bardzo ciekawa kwestia to wskaźnik PDI, czyli Power Distance Index. Ten wskaźnik, który jest sprawdzany we wszystkich krajach, badany we wszystkich krajach, ma na celu określić relacje pomiędzy podwładnymi a przełożonymi oraz między władzą i obywatelem. Tak samo zwraca uwagę na autorytarność władzy oraz na akceptację mniejszości społecznych i na posłuszeństwo szeroko rozumiane, czyli na przykład posłuszeństwo nauczyciel-uczeń, rodzic-dziecko, szef-pracownik itd. I co ciekawe, w Izraelu ten wskaźnik PDI jest prawie że najniższy na całym świecie. Niżej jest tylko Austria. Austria zajmuje pierwsze miejsce, na drugim miejscu jest Izrael. Co oznacza, że Izraelczycy od małego uczeni są takiej większej elastyczności. I oznacza to nie tyle brak szacunku względem osób, które są wyżej w hierarchii od nas, oznacza to po prostu to, że Izraelczycy są wychowywani w taki sposób, że mogą wszystko podważyć. I normalna jest na przykład dyskusja z szefem. Ja często jak widzę nawet w pracy gdzieś tam pracowników Izraelczyków, którzy dyskutują z przełożonym, to odbieram to zazwyczaj z takim sporym zdziwieniem, natomiast nie z krytyką, po prostu ze zwykłym zdziwieniem, bo w Polsce wygląda to zupełnie inaczej. Dyskusje z szefem, podważanie czasami tego, co szef mówi, mogłoby na przykład w Polsce, ale nie tylko w Polsce, w wielu innych krajach, zostać odebrane jako po prostu niegrzeczne i bez szacunku. Natomiast w Izraelu jest to jak najbardziej w porządku, bo to, że ktoś jest naszym szefem, nie znaczy, że musimy mu się zawsze bezwarunkowo podporządkowywać. Mamy możliwość po prostu przedyskutowania, podważenia pewnych spraw, normalnej rozmowy z szefem i często właśnie jak się przyjeżdża z innego kraju i patrzy na to, na przykład właśnie w różnych firmach, ale nie tylko, to odnosi się takie wrażenie, że ktoś się z pracodawcą kłóci. Natomiast to nie jest kłótnia. Oni po prostu nie budują sobie aż takiego dystansu pomiędzy na przykład przełożonym a pracownikiem, czy ogólnie kimkolwiek, kto jest wyżej w hierarchii. Ten dystans jest dużo mniejszy niż w innych krajach.
I czemu o tym mówię? Bo możecie pomyśleć, że to nie ma związku z armią, z wojskiem. Natomiast ma ogromny związek, bo armia izraelska, podobnie jak na przykład armie zachodnie, działa w ten sposób, że oczywiście te duże przedsięwzięcia są scentralizowane, czyli jakieś takie ważniejsze, poważniejsze decyzje muszą być konsultowane z kimś, kto jest wyżej w wojsku, wyżej w hierarchii wojskowej i czekać po prostu na zielone światło od tej osoby. Natomiast wiele mniejszych decyzji, które gdzieś tam pojawiają się po drodze, nie wymagają nawet tego pozwolenia, tego właśnie wcześniej wspomnianego zielonego światła od przełożonego czy od generała, bo żołnierze i komendanci mogą wiele decyzji podejmować samodzielnie. I jak to wpływa na efektywność? No właśnie tak, że szybciej podejmują decyzje, nie muszą czekać na zielone światło od kogoś wyżej, a wiadomo, że szybciej znaczy skuteczniej. I tutaj na przykład dla porównania w wielu krajach arabskich, jak na przykład Arabia Saudyjska czy Egipt, ten wskaźnik PDI jest jednym z najwyższych na świecie, co oznacza, że nie tylko w wojsku, ale ogólnie w życiu ten dystans pomiędzy nami a kimś, kto jest wyżej od nas, jest dużo większy. I to się oczywiście przekłada na wojsko. W wojskach arabskich zazwyczaj żołnierze czy komendanci nie mają prawa podejmowania samodzielnych decyzji, co znacznie opóźnia reakcję, bo kiedy chcą wykonać jakiś manewr, muszą najpierw dostać zielone światło od na przykład generała, czy kogoś, kto jest wyżej od nich w hierarchii. I ciekawe jest moim zdaniem także to, że to wynika z tego, że większość krajów arabskich to są albo monarchie absolutne, albo panuje tam dyktatura. Więc wiadomo, że w takim ustroju tyrani chcą kontrolować każdy ruch swojego wojska, tak żeby na przykład zapobiec zamachom stanów. Kolejny czynnik to oczywiście przeszkolenie wojskowe, nad którym nie będę się teraz rozwodzić, bo opowiadałam już o tym w poprzednich odcinkach, ale tak dla tych, co nie widzieli odcinków, to służba jest w Izraelu obowiązkowa dla wszystkich, dla kobiet, dla mężczyzn. Trochę bardziej skomplikowane jest to, jeśli chodzi o Żydów ortodoksyjnych, czy na przykład o Palestyńczyków żyjących w Izraelu. Natomiast ogólnie służba jest obowiązkowa, więc Izraelczycy są przeszkoleni. Poza tym ciekawe jest też to, że panuje w Izraelu taka równość. Jak wstępuje się do armii, do wojska, to wszyscy zaczynają z tej samej pozycji, startują z tego samego punktu. Wydawałoby się to oczywiste, ale oczywiste nie jest. Na przykład podczas II wojny światowej, kiedy wstępowano do armii brytyjskiej, arystokracja startowała ze znacznie wyższych pozycji niż na przykład klasa pracująca. W Izraelu wszyscy startują równo, z tego samego punktu, sprawiedliwie. Tym samym unika się wielu na przykład konfliktów w wojsku. Dla miłośników broni przechodzimy teraz właśnie do wyposażenia. Pierwsza, oczywiście też już przeze mnie wspomniana, to żelazna kopuła Iron Dome, czyli ochrona przeciwrakietowa. W skrócie, żeby znów się nie powtarzać, to co już mówiłam we wcześniejszych odcinkach, jest to po prostu ochrona przeciwrakietowa ze skutecznością ponad 90%. Iron Dome przechwytuje rakiety, które są wystrzeliwane w stronę Izraela, zanim one w ogóle spadną na terytorium Izraela. Po prostu przechwytuje je w powietrzu. W latach 80. rząd izraelski bardzo chciał posiadać tajną broń. Taką broń, której nie miał do tej pory żaden kraj. I w ten sposób właśnie powstał Perech. Perech jest to wyrzutnia rakiet przebrana za czołg. Uzbrojeniem nie jest tutaj działo, ale zamontowane 12 pocisków Spike i specjalny blok rozpoznawczo-obserwacyjny ze specjalnym sprzętem optycznym, który rozpoznaje i namierza cele z bardzo dużej odległości. I czemu Perech daje tak dużą przewagę? Dlatego, że kiedy wrogowie widzą na zdjęciach satelitarnych Izraela, że jest tam czołg, to planują swoją strategię odnośnie do tego, co widzą. Natomiast nie spodziewają się, że to jest wyrzutnia rakietowa. Jaka jest różnica? Taka, że czołg ma zasięg od około 2 do 4 km, podczas gdy Perech ma zasięg około 30 km, więc wrogowie mogą się niemiło zaskoczyć. W Izraelu jest też bardzo dużo firm, które zajmują się fizyką kwantową i techniką rakietową. Te firmy wspierają armię, wspierają wojsko, po pierwsze merytorycznie, po drugie właśnie w budowaniu, konstruowaniu broni. I te firmy istnieją dzięki programowi JOSMA, który ogólnie był programem wspierającym startupy. Dlatego też Izrael nazywany jest drugą Doliną Krzemową, bo ma tych startupów mnóstwo, ale to temat na inny odcinek. Ale właśnie oprócz tego ten program umożliwił też powstanie tych wszystkich firm, które
mogą wspierać wojsko po prostu merytorycznie i sprzętowo. Izrael posiada lotnictwo jedno z najsilniejszych na całym świecie i tutaj chodzi zarówno o pilotów, bo piloci są bardzo doświadczeni, doskonale przeszkoleni, ale także o sprzęt. Izrael posiada ponad 250 myśliwców, w tym najnowocześniejsze F-35 Lightning II. Broń atomowa, ponad 80 głowic i środków do ich przenoszenia. Na przykład pocisk batalistyczny Jericho-3, który może przenosić głowice atomowe. Źródła podają, że jest to pocisk, który ma zasięg ponad 11 tysięcy kilometrów, co oznacza, że może atakować cele nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale i w Europie, Azji, Afryce, a nawet w niektórych częściach Ameryki. Po wojnie w Jom Kippur, kiedy Izrael poniósł spore straty, pomimo że wygrał, ale właśnie poniósł spore straty, skonstruowano czołg Merkawa 4, który ma raczej skupiać się na ochronie załogi. Merkawa posiada bardzo nietypowy dla czołgów układ konstrukcyjny z silnikiem zamontowanym z przodu i tuż za nim przedziałem bojowym. Nawet po redukcji zapasu amunicji czołg w dalszym ciągu może przewozić żołnierzy, tak samo jak rannych żołnierzy, na przykład na noszach. Czołg wyposażony jest w armatę kalibru 120 mm i planuje się go też doposażyć w system aktywnej ochrony Trophy, który będzie zestrzeliwał przeciwpancerne pociski. Najpotężniej opancerzony na świecie bojowy pojazd piechoty Namer waży 60 ton. Dla porównania stosowane w Polsce BWP-1 tylko 13 ton. Kolejna rzecz to opancerzone buldożery, w tym na przykład Caterpillar D9, które mają nie tylko kuloodporne szyby, ale i opancerzenie ważące ponad 15 ton, które chroni nie tylko kabinę, ale i podzespoły maszyny przed ostrzałem. Dodatkową ochroną jest zbudowana wokół kabiny ażurowa klatka. Buldożery często wyposażane są w karabiny maszynowe oraz wyrzutnie granatów. Oprócz tego zdolne są nawet wyburzać budynki. Nie zabrakło miejsca na sztuczną inteligencję, którą zastosowano w bezzałogowej maszynie Guardium. Maszyna posiada 2 tryby, można sterować nią zarówno zdalnie, jak i totalnie autonomicznie. Posiada tak samo na przykład bardzo silne akumulatory, które wytrzymują działanie elektroniki przez nawet 24 godziny. Czujniki, kamery, sensor podczerwieni pomagają wyznaczać i rozpoznawać cele, a środki łączności pozwalają na transmisję w czasie rzeczywistym. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, która z tych broni, albo może nie broni, a po prostu taktyk czy jakiś cech charakteru Izraelczyków Wam wydaje się kluczowa w sile Izraela. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. Buziaki, hej!